Szanowni Państwo, ten materiał będzie poświęcony taniemu i lekkiemu multitoolowi Suspension Next, znanej i uznanej marki Gerber, który zbiera bardzo pozytywne recenzje, a o którym mi trudno powiedzieć dobre słowo. Dlaczego zdecydowałem się na tego multitoola? Bo spełniał moje wymagania. Miał kombinerki, nożyczki, nóż i wkrętak pH2. Był pełnowymiarowy, ale nie za duży, a jednocześnie bardzo lekki, tani i, biorąc pod uwagę markę oraz recenzję, miał być dobry. Okazało się jednak, że to fatalny wybór, no ale po kolei. Na początku chciałbym zaznaczyć, że poza wyraźnie oznaczonym fragmentem omawiam ten model multitoola na przykładzie drugiego otrzymanego przeze mnie egzemplarza. Pierwszy, który dostałem, wymieniłem, wierząc, że fatalna jakość dotyczy pojedynczej sztuki. Okazało się, że byłem w błędzie. Zacznijmy jednak od samej konstrukcji, a potem omówię poszczególne elementy składowe. Suspension Next ma motylkowy mechanizm składania, zatem inny od tego wysuwanego, z którego słynie marka Gerber. Do wszystkich narzędzi dostęp mamy przy zamkniętych kombinerkach i wszystkie posiadają mechaniczną blokadę. Narzędzia odblokowuje się przez pociągnięcie dwóch wystających karbowanych zasuwek i tutaj pojawia się pierwszy zgrzyt. Mechanizm stawia zauważalny opór, a przez to zasuwki wbijają się odczuwalnie w opuszki palców. Rzeczywiście multitool nie jest duży. Złożony ma długość około 10,5 cm. Ze względu na kształt, szerokość jego obudowy zmienia się od 4,5 cm na dole do 3,5 cm na górze i ma 3 cm w najwęższym miejscu. Grubość to około 1,5 cm. Jednak aby lepiej uświadomić sobie jego rozmiar, warto porównać go z innymi znanymi multitoolami. Co prawda ja posłużę się tutaj klonami znanych marek modeli Ledermana, ale ich wymiary są zgodne z oryginałami. I tak Gerber Suspension Next sprawia wrażenie ciut większego od Wave'a, ale wyraźnie mniejszego od Surge'a. Natomiast biorąc pod uwagę masę multitooli, jest on zdecydowanie najlżejszy, a duża w tym zasługa ażurowej obudowy. I wszystko byłoby dobrze, gdyby nie jakość tego sprzętu. Zacznijmy od tego, że ten egzemplarz jest źle skręcony. Widać szparę między łbem śruby a powierzchnią obudowy. Patrząc od dołu widzimy wyraźnie, że rękojeści są przekrzywione względem siebie i nie jest to akurat incydentalny przypadek. Poprzedni mój egzemplarz miał tę samą przypadłość, a kiedy zacząłem przeglądać recenzję tego produktu, okazało się, że ten problem występuje już w egzemplarzach sprzed 2 lat. Jeśli przyjrzymy się uważnie płaszczyźnie kombinerek po otwarciu multitoola, wyraźnie widać, że są one przechylone. Dodatkowo w trakcie otwierania i zamykania zahaczają o obudowę i tak lepiej niż w pierwszym egzemplarzu, w którym nie tylko kombinerki były skrzywione, ale też szczęki szczypiec nie schodziły się równo. Jak wspomniałem, obudowa była podobnie skrzywiona, jednak była skręcona do końca. Problemem było jednak to, że była skręcona tak bardzo, że po jednej stronie bardzo trudno było otworzyć jakiekolwiek narzędzie, a później również i zamknąć. Niestety próba rozkręcenia obudowy w celu wyregulowania naprężeń zakończyła się wyrobieniem gniazda w łbie śruby. To teraz przyjrzyjmy się bardziej szczegółowo temu multitoolowi. Zacznijmy od kombinerek. Mamy tutaj szczypce płaskie na długości 1,8 cm, zwykłe na długości około 1,5 cm, a także, niestety niewymienne, przecinaki do drutu miękkiego i twardego. Kombinerki wyposażone są w mechanizm sprężynowy, a ich długość po rozłożeniu to około 16 cm. Rozstaw rękojeści rozłożonych kombinerek w najszerszym miejscu to około 14 cm, a po ściśnięciu zmniejsza się do około 8 cm w najszerszym miejscu i 4,5 cm w najwęższym miejscu. I zwracam na to uwagę, bo to według mnie dużo. Zamknięte kombinerki mają rozstaw rękojeści znacząco większy niż w Ledermanie Wave czy nawet w Surge. I jest to jeden z powodów, dla których bardzo niewygodnie się je trzyma, nawet komuś o niemałej dłoni jak moja. Co więcej, otwarta konstrukcja sprawia, że metalowe brzegi delikatnie wciskają się w dłonie. Nie są one co prawda ostre, ale mogłyby być bardziej podwinięte lub zaokrąglone. Jak wspomniałem, złe skręcenie multitoola, które zdarzyło mi się już w drugim egzemplarzu, powoduje, że szczęki w trakcie otwierania multitoola zahaczają o obudowę. Po kilku otwarciach wyraźnie widać zarysowania na powierzchni szczypiec. Przejdźmy teraz do noża. Otwiera się go bardzo niewygodnie jedną dłonią, ale jest to do wyćwiczenia. Samo ostrze jest bardzo małe. Byłem tego świadom i było to dla mnie akceptowalne. Ja ostrze w multitoolu traktuję jako zapasowe. Niemniej jednak dobrze uświadomić sobie jego rozmiar, zwłaszcza, że krawędź tnąca jest tutaj typu combo. Ma ona długość niespełna 6 cm, z czego tylko 3,5 cm jest krawędzi gładkiej.
to mniej niż w przypadku krótszego ostrza w 91 mm scyzoryku Victorinox. Oczywiście duże ostrze średniego scyzoryka szwajcarskiego jest dłuższe od tego, które oferuje tutaj Gerber. Oczywiście o Ledermanie Wave nie ma co już wspominać, a tym bardziej o Serge. Oryginalnie nóż jest raczej tępy, choć i tak ostrzejszy niż w Gerber Dime. Zamknięcie ostrza jedną ręką jest także niewygodne. Nie tylko trzeba po obu stronach pociągnąć wrzynające się w opuszki palców zasówki blokady, ale także popchnąć ostrze nad obudową multitoola w najszerszym jego miejscu. Kolejne narzędzie to płaski śrubokręt i to jest jeden z nielicznych elementów, które mi akurat się podobają. Element ten, który najczęściej i tak służy do podważania, a nie odkręcania, w przypadku Gerbera ma też drugą funkcjonalność. Dzięki nacięciu z boku może służyć jako ściągacz izolacji. Jednak dla mnie w multitoolu to drugorzędne, a może nawet trzeciorzędne narzędzie. Kolejne narzędzie w multitoolu również jest wielofunkcyjne. Pełni ono rolę otwieracza do pudelek, do puszek i małego płaskiego wkrętaka. Niby wszystko z tymi narzędziami jest ok, ale jedna krawędź wzdłuż narzędzia jest bardzo ostra. Akurat ta, która wystaje poza obrys obudowy, gdy narzędzie jest zamknięte. Dlaczego to zauważyłem? Bo akurat tak pechowo ułożyłem dłoń otwierając kombinerki, że zdążyłem się ukuć tym narzędziem. Kolejne narzędzie to jedno z tych, które były dla mnie konieczne w tym multitoolu, czyli nożyczki. Nie są one bardzo duże, zaletą jednak jest odgięta blaszka na jednej z rękojeści, dzięki temu powstaje powierzchnia, którą wygodnie naciska się palcem. Niedoskonałości na ostrzach mogą budzić obawy, ale na szczęście nożyczki tną wystarczająco dobrze. Szkoda tylko, że przy cięciu ostrza mijają się za mocno. No i zamykanie. Aż chciałoby się, podobnie jak w Wave, popchnąć nożyczki za tę odgiętą blaszkę, ale w ten sposób łatwo z powrotem je rozłożyć. Śrubokręt PH2 to drugie z narzędzi, na które w zasadzie nie mam powodów narzekać. Pełnowymiarowy, a nie spłaszczony jak w przypadku większości multitooli, a przy tym wystarczająco długi. Co więcej, dzięki temu można na niego nałożyć adapter na regularne bity z chwytem sześciokątnym. Szydło wydaje się ok jako punktak, szkoda jednak, że nie jest to wersja z oczkiem, aby łatwiej ewentualnie przeplatać nici. Ostatnie narzędzie to linijka z pilnikiem i średnim wkrętakiem płaskim. Tylko to narzędzie zdecydowanie za krótkie. 4 cm, biorąc pod uwagę podziałkę co pół centymetra, to raczej za mało, żeby cokolwiek sensownego zmierzyć. Również pilnik jest mało wygodny i szkoda, że nie obrócono stron, bo w tym przypadku obudowa multitoola również może ograniczać możliwość dojścia pilnikiem do obrabianego materiału. Uchwyt na pasek nie jest typu deep carry, multitool będzie wystawał ponad 1,5 cm i to z najszerszej strony. Nie ma bowiem możliwości przełożenia zaczepu. Co więcej, aby go zdemontować, trzeba rozkręcić całego multitoola. Za to jest bardzo długi, więc multitool łatwo nie wypadnie z kieszeni. No i jeszcze można wspomnieć, że do noszenia ten multitool w dolnej części rękojeści, w tej plastikowej wkładce, ma otwór, przez który można przepleść smycz. Jeśli myślicie o zakupie względem taniego, ale i porządnego multitoola, to nie dajcie się zwieść marce Gerber. Lepiej rozważyć chińskie klony Ledermana, które jakościowo choć ustępują oryginałom, to nie wypadają gorzej od tego Gerbera, a w dodatku są tańsze. Można także rozważyć produkty chińskich firm, które starają się zbudować rozpoznawalne marki znane z przyzwoitej jakości, takie jak na przykład Roxon czy Nextool.